Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Mamy komentarz dnia. Chleba igrzysk zawsze potrzeba, a co jak chleb drożeje 30%, Pawle, w ciągu kilku miesięcy? No wiesz, to nie jest aż tak do końca, że 30%, bo pojawił się artykuł, my mówiliśmy o tej inflacji szalejącej, o tych podwyżkach. Pojawiło się kilka artykułów głównie na Komersancie i na Izwiestii dotyczących różnego rodzaju podwyżek. Pierwsze artykuły dotyczyły mięs, bo okazuje się, że wbrew zapowiedziom rządu ten, można powiedzieć, koszyk mięsny dosyć mocno podrożał. Dziennikarze zaczęli liczyć, ile przygotowanie szaszłyku kosztuje, tak, ponieważ zbliżają się majówki, u nas się zbliżają, w Rosji się również zbliżają, a więc podliczyli, ile się to zmieniło od Bożego Narodzenia, tego prawosławnego. Zbliżają się też, pamiętajmy, święta, tak, w Rosji, bo tutaj mamy takie przesunięcie. Niedziela Wielkanocna na początku maja jest, nie? Chyba tak, 5 bodajże. Tak. Widzę, że już jesteś coraz bardziej obeznany. Ja już powiem Ci, na 2 kalendarze jadę w tym momencie. Tak. Słuchajcie, a więc będzie pora pewnie do świętowania, no bo tutaj te święta gdzieś tam się będą częściowo nakładać, a więc szykuje się dosyć dużo wolnego w Rosji. Natomiast, no właśnie, niedobre informacje, bo okazuje się, że te szaszłyki, zacznijmy od tych szaszłyków, zdrożały, no i tu się w zależności od typu szaszłyku tam policzono mięso, cebulę, powiedzmy cebulę tam pomijamy, natomiast jeżeli chodzi o kurczak, no to od początku roku 20%. A więc widzimy, okazało się, że kurczaki tyją od ziarna, a nie od gruźb. Więc nie da się obniżyć kosztu chowu kurczaka po prostu poprzez groźby, jednak trzeba mu coś posypać, tego ziarna, no i drożeje. Tak, tutaj cały czas FAS pilnował jajek, natomiast okazało się, że w międzyczasie, jak pilnował tych jajek, to się kury stresowały. Kury się zestresowały i podrożały. Tu oczywiście mamy dużą rozbieżność pomiędzy danymi, którą dziennikarze znajdują po prostu w sklepach i sprawdzając te ceny, idąc do tego sklepu, a tym, co podaje Eurostat, tak? Bo jeżeli chodzi o kurczaki, no to według Eurostatu ta cena nie przekroczyła tej inflacji, którą sobie tam liczy, natomiast w przypadku 7,5 w tym momencie 7,7 tam zwiększyło się, oni tam tak zwiększają kosmetycznie, żeby pokazać, że nie można jeszcze obniżać tych stóp procentowych, że dopiero to przed nami, ale jest coraz lepiej. No i kurczaki 20%, indyk około 15%, mięso wieprzowe ponad 10%, nie? Więc tutaj mamy od początku roku, tak, to te 4 miesiące z grubsza, niecałe nawet, no bo mamy jeszcze kwiecień. No i co można powiedzieć? No pojawił się następny i o wiele bardziej niepokojący dla władzy artykuł, znaczy 2, znowuż Izwiestia i Komersant, częściowo niezależnie od siebie, niezależnie od siebie, przedrukowali informacje od producentów chleba. Tak. Producenci chleba skarżą się na wzrost kosztów logistycznych i głównie transportu. No i jaki efekt jest? No efekt jest taki, że średnia cena chleba zdrożała o 15%, a w przypadku tych dużych miast, jak Moskwa, Petersburg, ceny wzrosły o 30%. Tak. Sytuacja ta zmusiła Ministerstwo Rolnictwa do odbycia spotkania z producentami i objęcia tej kwestii szczególną kontrolą, czyli FAS nie nadąża. Nie nadąża, nie tak. Znaczy, ministerstwo to zależy, bo zależy skupili się na jednym i tam pilnują. Bo zależy, na jakie ceny patrzysz. Bo jeżeli patrzysz na ceny w sklepach, no to nie nadąża. Ale jeżeli FAS patrzy na ceny Eurostatowe,
no to daje radę. Ale to jest już, powiem ci porady, rośnie nam 30%, afera, nie? A FAS mówi, nie, Tak, patrzę na Rostat, jest 2. Ale to my sprawdzimy, te twarde dane, a nie jakieś takie dziennikarskie, tak, czy tam, wiesz... Ze sklepów wzięliście. Ze sklepów jakieś to ze sklepów to się nie liczy, tak? Liczy się to, co Rostat produkuje. Tak, a Rostat opublikował, słuchajcie, no i tutaj mamy też po tym spotkaniu wypowiedź Ministerstwa Rolnictwa, który mówi, że nieprawdą jest, że ceny chleba wzrosły o 30%. Według danych Rostatowych ceny chleba wzrosły od początku roku o 2%. No i tutaj podaje się jeden tylko gatunek tego pieczywa, tak. Z jednej piekarni pewnie takiej najtańszy oczywiście, tak. No i ten, który Rostat gdzieś tam bierze, potem oczywiście dziennikarze to zaczęli sprawdzać, no w tych sklepach trochę te ceny inne nawet tego rodzaju, natomiast no nie tylko jeden rodzaj pieczywa w Rosji, że tak powiem, jest sprzedawany, tych na razie przynajmniej. Rodzajów jest więcej, no i szczególnie te pieczywa, jeżeli chodzi, mówiłem, tam gdzie mamy tą mąkę żytnią, tam mamy problem. No i ogólnie wszystkie zdrożały ze względu na to, że nie ziarno drożeje czy mąka, tylko koszty przede wszystkim transportu. Poszły w górę i tu się mówi od 30 do 50%. Szczególnie jeżeli chodzi o te większe miejscowości, tam z jakiegoś powodu te koszty logistyczne wyższe, pensje wzrosły, jeżeli chodzi o piekarzy, jeżeli chodzi o kierowców, no jeżeli chodzi o ten cały łańcuch, tak, dostarczania chleba. No i co? No i mamy jak gdyby problem, który polega na tym, że podstawowy produkt drożeje. No i tutaj ministerstwo będzie musiało coś zrobić. No na razie idzie według afery, tak? Nie wiem, czy pamiętasz? Zaprzecza. Mieliśmy ten schemat. Krok pierwsza stacja, ministerstwo zaprzecza. Tak. Później cena rośnie dalej, ministerstwo już nie może zaprzeczać. Putin. Tak, ale mówi, że nie daje rady. No i Putin musi się odezwać i powiedzieć, że chleb ma być tańszy, no i będzie jakaś interwencja. Zakaz importu albo jakieś takie rzeczy. No dobrze, ale to nie tylko problem jest z cenami, no bo mówimy o tym, FAS ma inne problemy, też musi kontrolować inne sektory gospodarki, no i pojawiły się informacje o uporczywości podróbek, które zalewają. Tak. No bo tutaj drożeją te produkty podstawowe, no jednak kurczak należy uznać za produkt podstawowy, chleb raczej też. A myślisz, że to się pokrywa z tymi informacjami sprzed kilku dni, że owszem, na przykład kurczaka dostarczają Chiny, ale jest salmonella, więc muszą go wycofywać, więc jest niedobór, więc cena rośnie? Znaczy może jakiś tam mały wpływ jest, tak, że faktycznie ten importowany kurczak. I to też śmiesznie, bo Rosja i eksportuje, i importuje, tak, ja tego do końca nie rozumiem, tak, tych różnych tutaj przepływów, no ale tutaj rosyjscy eksportuje zdrowe, ściąga z salmonellą. A ściąga sobie chore, tak, no może o to chodzi, eksportuje drożej, a ściąga taniej, może jakiś tutaj zamysł jest biznesowy, gorszej na przykład jakości, a wysyła lepszej jakości, no różne tu mogą być pewnie opcje. Natomiast zwróćmy uwagę, tak, bo często mówimy o tych podwyżkach, no i teraz pojawiają się podwyżki tych artykułów pierwszej potrzeby, co może, tak jak mówię, niepokoić władzę i może prowadzić do kolejnych ruchów, bo to nie jest już taka podwyżka, jak mówiliśmy, że tam piwo zdrożało, nie? Czy tam wino zdrożało, nie? Znaczy, tak. No też jest oczywiście ważne, to też są w Rosji produkty pierwszej potrzeby, no ale jednak ten chleb wydaje się, że ma pewne tutaj pierwszeństwo. Jeszcze ziemniaki, ale ziemniaki to ziemniaki, w zeszłym roku. Gryka, tak, gryka się dobrze, zobaczymy, bo gryka była nisko, ale te koszty transportu też wpływają akurat na ten element, bo co ciekawe, nie drożeją produkty, tak jak w przypadku mąki, to ta mąka, pszenica, tak, te elementy nie zdrożały, tylko inne elementy, tak, jeżeli chodzi o wypiekanie tego chleba.
Tu trzeba przyznać, że nie trafiliśmy, bo mówiliśmy, że jak będzie drogie w sklepie, to pójdą do młynarza, potem do piekarza, w sensie do piekarza, do młynarza, a tu trzeba iść do kierowcy ciężarówki. Znaczy tak, no bo okazuje się, że jeżeli chodzi o zboże, tak, natomiast poczekaj, tak, bo tu różnie mogą pójść, być może pójdą i do tego. No problemem są oczywiście rosnące płace, no i rosnące też koszty transportu, tak. Tutaj oczywiście ten dronopad ostatnio się też nie przysłużył, bo mamy co prawda nieduże, ale zwyżki tych paliw. Mówiliśmy też, że bilety lotnicze drożeją, a więc to też właśnie się przekłada, natomiast takie nietypowe przełożenie, no to jest przełożenie oczywiście na te ceny chleba. Natomiast tak jak ty powiedziałeś, to nie jest koniec, ponieważ władza chce, znaczy są takie dwa elementy, które teraz w kwietniu się pojawiły. Pierwszy, no to jest zmniejszenie tego progu dla bezcłowych zakupów z Chin, tak, co uderza w ten drobny handel, czyli już nie 1000 euro, tak, bo tam było 1000 euro czy $1000, chyba euro, oni wyceniali to wtedy, tylko 200, co oczywiście zmusza, żeby rozkładać niektóre rzeczy na części i w częściach przesyłać z tych Chin. Te problemy też transgraniczne z rozliczeniami i sankcjami, które Chiny wprowadzają na przepływy, to też wpływa na inflację. W jaki sposób? No w taki, że ponieważ trzeba znaleźć kolejnego pośrednika, zapłacić pośrednikowi, tudzież przesłać w jakiejś tam, nie wiem, kryptowalucie do tych Chin, bo nie można już juanów, co podraża końcową cenę produktu. Tak? Bo albo dodatkowy pośrednik musi się pojawić, albo dodatkowe koszty obsługi takiej transakcji. No w niektórych wypadkach oczywiście ktoś może też zrezygnować, bo okaże się, że to jest nieopłacalne, wtedy będzie mniejsza konkurencja, pozostali mogą podnieść ceny i tak dalej, i tak dalej. A więc nie tylko produkty tej pierwszej potrzeby spożywcze, ale takie rzeczy jak elektronika, jak AGD, no będzie drożyć. No i ważna rzecz, bo teraz przechodzimy do ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś by odszukał nasze filmy, myślę tak sprzed ponad pół roku, to my zapowiadaliśmy dosyć często taką aferę podróbkową. To ja już mówiłem rok temu, w momencie, kiedy Rosja wpadła na pomysł tego importu równoległego, że skończy się tak, że ten import równoległy będzie zawierał głównie produkty kradzione i produkty podrabiane. Tutaj w przypadku produktów kradzionych nie mamy jakichś pełnych danych, natomiast pojawił się przewidywany, prognozowany przez nas problem z podróbkami. Tak, Federalna Służba Antymonopolowa, czyli FAS, przygotowała roczny raport o stanie konkurencji w Federacji Rosyjskiej na 2023. Tam zwraca się uwagę na znaczenie importu równoległego z punktu widzenia zaopatrzenia rynku krajowego w towary zagraniczne. Obecnie import równoległy to około 40 kategorii towarów, myślę, że więcej, tylko jest skupione na tych 40. Ceny obniżają, natomiast zwracają uwagę na podróbki i co trzeba zrobić z tymi podróbkami. Bo było te metkowanie, czy jak to się tam nazywało, oznakowanie. Etykietowanie, tak. To miało wejść chyba w maju. Czyli teraz. Tak, ale nie na wszystkie produkty, to po pierwsze. Właśnie. Znaczy, ogólnie problem jest, jeżeli chodzi o produkty zarówno spożywcze w Rosji, jak i produkty takie jak odzież, czy elektronika, czy oleje silnikowe, czy napoje gazowane. No Rosja w tym momencie jest rajem dla firm, które specjalizują się w oszukiwaniu klientów. Przepraszam, jeszcze kawior. No tak, kawior, ryby, mówiliśmy, że okazuje się, że w przypadku niektórych konserw rybnych 90% jest podrabiana, czyli ma zawierać jakiś tam gatunek, zawiera zupełnie coś innego.
Podrabiane jest oczywiście alkohol, podrabiane są papierosy, chociaż tu się najwięcej z tym walczy. Natomiast podrabiane są takie rzeczy jak na przykład napoje gazowane, tak, dochodzi do tego. A więc komuś się opłaca nie tylko takie wysokomarżowe jednak towary i te pierwszej potrzeby jak duma narodowa podrabiać, ale na przykład napoje słodzące podrabiać, czy podrabiać też jakieś, podrabiać, może nawet sprowadzać już podrobione, bo często jest tak, że to jest z Azji powiedzmy południowo-wschodniej, już ściągane z metkami jako towary oryginalne. No bo tak sobie teraz, jakbyśmy to tak zgłębili się, muszę wejść znowu w ten przestępczy umysł Rosjan i ich wspólników. Produkujesz sobie napój gazowany pewnej korporacji, kopiujesz dokładnie puszkę, wiesz, że to i tak wszystko leci na Rosję, więc w sumie tobie to bez różnicy, nikt cię na tym procederze raczej nie złapie. To co ci szkodzi, nie? Żeby lać tam cokolwiek i wysyłać do tej Rosji? No wiesz, jeżeli jeszcze na przykład wrzućmy tu kraj typu, nie wiem, Kazachstan, jeżeli to byś rozprowadzał po tamtejszych sklepach i firma typu Pepsi na przykład byłaby w tym Kazachstanie, by zauważyła zaraz, to nie są nasze, my tu nie dostarczaliśmy, trzeba zrobić jakiś, jakieś dochodzenie i doszliby po nitce do kłębka. Tak wysyłając do Rosji, to wszystko wpada w czarną dziurę, tą legislacyjną, chroniącą. Kto to zweryfikuje? Tak, no i tutaj te dane właśnie FAS-u mówią o tym, że w zależności od kategorii oni troszeczkę podają niżej niż powiedzmy te niezależne zrzeszenia na przykład producentów rosyjskich, bo tam jest najczęściej wyżej. No wiadomo, że oni chcą z tym walczyć, a FAS trochę ma inne tutaj problemy, ponieważ on jest odpowiedzialny za ceny, a nie przecież za walkę z podróbkami. Natomiast tu mówi się, że do 30%, no i podaje się takie właśnie jak perfumy, przemysł futrzarski, obuwie, przemysł lekki, tak, natomiast tak jak mówię, większe problemy są, jeżeli chodzi o na przykład napoje. Tutaj akurat FAS tego nie podaje. Tutaj również wskazuje się na pewien problem, czyli odejście od praw autorskich, no i kontrolowanie sytuacji przez producentów, no bo jeżeli mamy import równoległy, to producent nie jest w stanie kontrolować tego, co się dzieje z jego produktem, no bo on ten produkt wysłał przykładowo do Turcji, czy do Kazachstanu, czy do Chin, a ten produkt jest teoretycznie w Rosji. No i często on jest właśnie albo niekompletny, albo nieoryginalny, no i tu producenci nie mają też takiej możliwości nawet prawnych, tak jak było wcześniej, tak? No bo tutaj producenci często na przykład w takich krajach europejskich razem właśnie z rządem czy odpowiednimi służbami walczą, tak? Walczą tutaj z podróbkami, pomagają jak gdyby w tej walce. W Rosji w tym momencie tej współpracy nie ma, no bo na przykład danego towaru teoretycznie w Rosji ma nie być, tak? Ma być niedostępny, a więc trudno tu liczyć na jakąkolwiek współpracę, co też się wskazuje jako problem. No i teraz co FAS chce zrobić? FAS chce zrobić powszechne etykietowanie i kontrolowanie przepływu tych towarów. Tak, czyli żeby było etykietowane. No i tu oczywiście jak dla mnie takie Mission Impossible troszeczkę. Etykieta ma ochronić przed podrobieniem. No tak, no bo w magiczny sposób naklejka jakaś czy coś takiego? Znaczy wiesz, to ma być jak gdyby śledzone od momentu wyjścia tego towaru, tylko problem jest, że wszystkie takie systemy na świecie działają, że to jest sprzężone z etykietami producentów. No to rozumiesz, masz problem, bo już na samym początku
nie masz możliwości. Ja wracam do tej fabryki z Kazachstanu, która mówi, tak. Lejemy Pepsi, a co tam jest? Nieważne, lejemy i już. I ona da etykietę, że to jest Pepsi, tak? No tak. jak gdyby przesuniemy tylko ten problem i podrożymy, no bo teraz wprowadzenie takiego, też sporo było na przykład towarów bez, tak, metek, etykiet, bo w Rosji można sprzedawać takie towary, na przykład konserwy rybne. W tym momencie to wszystko ma być certyfikowane, etykietowane w momencie właśnie zakupu, no i ma być śledzone, czyli musisz też mieć taki obieg papierowy albo elektroniczny dokumentów, zakupu. To znaczy tu ja widzę pewne rozwiązanie, bo jeżeli trafisz, jeżeli to wygląda jak Pepsi, smakuje jak Pepsi, to pół biedy. Natomiast jeżeli to wygląda jak Pepsi, a smakuje jak ocet, tak? Jak ocet, no to jesteś w stanie po tej etykiecie dojść do tego producenta i powiedzieć mu, zrób ten ocet tak, żeby smakował jak Pepsi. No bo jesteś w stanie dojść do źródła. Natomiast te wszystkie stragany, straganiki i tak dalej, no przecież to chyba tam się dzieje całe te życie handlowe rosyjskie, właśnie jeżeli chodzi o te podróbki. Jak to tam weryfikować? Różnie, nie, wiesz co, podróbki trafiają w tym momencie do oficjalnych sklepów. I z tym też jest problem, czyli idziesz do sklepu, który wcześniej to będzie tylko zachodnią, wypchnięcie z tych oficjalnych. Ale na zachodnią straganach. odzież, no też nie do końca, nie wiemy, zachodnią odzież, no i oni teraz mówią, tak, to jest ta sama z Turcji, tam ten pasek price, czwarty to jest dalej, dobry deal. No. Dodatkowo. Jest trochę drożej, ale to jest oryginalne i tak dalej, i tak dalej. Potem okazuje się, że nie jest oryginalne, bo tam się, że tak powiem, niszczy po 3 tygodniach. Ty idziesz do tego sklepu, ale on, mówi, nie, ja ci wszystko sprzedałem w porządku, nie? No i to jest jak gdyby problem, czyli zalewanie rynku różnego rodzaju bublami dostępnymi w handlu oficjalnym. Dlatego wielu też producentów i wiele zrzeszeń proponuje, żeby ograniczyć import równoległy, czyli wykreślić i taki będzie jak gdyby kierunek, a ci, co chcą w tym imporcie, muszą przejść cały proces tego etykietowania, czyli ty w sklepie będziesz musiał mieć etykiety i udowodnić, skąd ten produkt został, jak gdyby zakupiony. Bo teraz trochę była taka, wolna amerykanka, nie? Mogłeś sobie do tego sklepu wstawić, powiedzieć, że to tam z importu równoległego tam z Kazachstanu, nie? To teraz moje pytanie, łącząc to z chlebem i mięsem z początku. Etykietowanie oczywiście ceny obniży, tak? No, podwyższy i to znacznie, dlatego że widzimy, jak to działało w systemie alkoholu, gdzie jeszcze Rosję czeka kolejne etykietowanie, dlatego że systemy właśnie do banderol, szczególnie produktów zachodnich, mówimy głównie o winie, znajdowały się w krajach bałtyckich, głównie Litwa i Łotwa. Tam było takie centrum, gdzie to wino się dostawało, to było właśnie etykietowane, sprawdzane, wysyłane do Rosji. W tym momencie ma to przejść na Rosję, co spowodowało już wzrost cen. Do tego dołożyła się dodatkowa akcyza. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o te wina zagraniczne, no jest problem. Widzimy to w przypadku producentów konserw, bo producenci konserw mają tam do końca roku wprowadzić etykietowanie, natomiast większość producentów nie stać na maszyny, tak, które będą pakować, etykietować i wprowadzić też system taki, albo wdrożyć system, bo jest kilka takich systemów rosyjskich, gdzie możesz dołączyć, tak, do śledzenia tego towaru, tak, czyli od fabryki, tak, do tego. Kto ma ten system? Końcowego. Jeden z najbogatszych oligarchów rosyjskich, z tego co pamiętam, kto odpowiada za tak, bo to ma być. To możesz dołączyć do niego za skromną opłatą. Tak. Jak my tam mówiliśmy, jak on się tam nazywa, teraz nie pamiętam. Już nie pamiętam, kto. Magnit, to trzeba by sprawdzić. Tak, ale no to ma na tym polegać, tak. Oczywiście nie będzie to za darmo, a więc żebyś mógł sprzedawać prawdopodobnie już w przyszłym roku produkty legalnie właśnie w takim sklepie, no to będziesz musiał mieć ten system wprowadzony. Tak, czyli te wszystkie twoje towary będzie można sprawdzić, jak gdyby ich pochodzenie. Jeżeli się natrafi oczywiście na jakiś podrobiony, no to wtedy odpowiedzialność karna i tak dalej, i tak dalej.
To teraz podsumowując to, jeżeli mamy drożejący chleb, mięso, jeżeli będą wprowadzane etykiety w najbliższym czasie, jeżeli mamy rosnące pensje, gdyż tak jak mówiliśmy, rynek jest w tym momencie pracownika w Rosji, nie pracodawcy, to są wszystko dalej proinflacyjne trendy. Tu się chyba nic w najbliższych miesiącach nie zmieni, a to oznacza, że te może stopy procentowe nie będą zmniejszane. Bo wiesz co, pamiętasz, że mówiono, że pierwszy kwartał na pewno, być może w drugim kwartale stopy odrobinę zmniejszą, zmniejszy bank centralny, ale tu na razie chyba nie ma podstaw do tego. No tak, na razie słuchaj, wygląda, że będzie tak jak będzie, no i te ceny zostaną, tak, jeżeli chodzi o drugie półrocze, zobaczymy, tak. Ja obstawiam, że ceny zostaną, inflacja będzie wysoka, bank obniży stopy. O, ale to spowoduje dalszy wzrost cen przecież. A co więcej, ludzie, którzy dostają w tym momencie więcej rubli, będą mieli coraz większą zdolność kredytową, więc pewnie znowu ruszy akcja kredyt dla każdego. Wiesz co, no tego nie wiem, co z kredytami. Być może tu akurat można zakazać, czy wprowadzić jakieś dodatkowe ograniczenia. Natomiast jeżeli chodzi o te stopy, no jest zapowiedź, jest straszny nacisk ze strony rządu, żeby to obniżyć. No i Rostat jak gdyby przygotowuje moim zdaniem powoli też tak te dane, żeby wyszło, że można, wiesz, że można to obniżyć. Okej, ale to też oznacza osłabienie się rubla. Tak, no ale to będzie w drugiej połowie. W tym momencie ten rubel jest w miarę stabilny, można powiedzieć, a więc to, co najbardziej bolało władzę, jeżeli chodzi o inflację, czyli dewaluacja tego rubla, no jest przynajmniej dopóki jest są komisarze walutowi, można powiedzieć, że jest pod kontrolą. Okej. Czyli komisarze walutowi będą pilnować rubla, komisarze z FAZ-u będą pilnować ceny tego jednego chleba, oligarcha będzie pilnował metkowania produktów za drobną opłatą, a wszystko będzie tworzyło wzrosty cen. Wiesz co, no tak się mniej więcej wydaje, że no władza próbuje jak gdyby, no bo to zaklinanie, czyli te wiesz, tworzymy taki matrix, gdzie jest trudno w sumie bankowi centralnemu działać, no bo oni muszą działać na tych oficjalnych danych, no nie mogą, wiesz, powiedzieć, że nie możemy obniżyć stóp, bo chleb jest 30%. Że jest 30% chleb podrożał, a Rostat to jakąś tam ściemę wali. No wiesz, oni muszą wziąć te dane, rozumiesz jak gdyby tutaj ten problem, który ma... No to samo co FAS ma, nie? Bo FAS mówi, no on no nie FAS może też nic ma zrobić, bo Rostat mówi, że chleb tylko 2%. Tak, no dokładnie nawet, tak. No jak nawet może nie może walczyć, tak, no może, że musi, że wybrany, wiesz, na przykład sieć handlowa, nie, że tamten, że według Rostatu jest tyle, a w tej sieci jest tyle, nie, czyli oni coś tam oszukują, nie. Właśnie, ale czy to nie jest przyczynek do tego, żeby iść do każdego z tych, do każdej z tych sieci handlowych i powiedzieć, słuchajcie, według Rostatu 2%, a wy podnosicie o 30%, to ma tak, spaść. No ale wiesz, musisz wtedy wszystko posprawdzać, a jakby było tak, że producenci podnieśli, co wiemy, no to możesz iść od razu do tego producenta. Tak, a więc no tu oni jeszcze muszą posprawdzać, gdzie i kto podniósł tą cenę, no bo oni nie wiedzą. Rozumiesz, oficjalnie nie wiesz, no nie możesz jak gdyby wziąć, rozpoczynać swój dzień od tego, że przeczytasz, wiesz, Komersant i Zwiesti i powiedzieć, a chleb podrożał, dobra. Pani Halinko, łącz mnie z robimy Poszą. Tak, łącz, pani tak, z Asan tam poproszę, pani mnie połączy z działem pieczywo. Z globusem, na pieczywo, tak. Nie? Tak.
I te bo ja czytam, otworzyłem tutaj i czytam, że podnieśliście ceny. Jak to jest? Ile u was cena jest? No tak wiesz, no tak. Nie można działać, no trzeba mieć wysłać jakieś pisma do tych firm, sprawdzać, no to wszystko trwa. Oczywiście na podstawie jakichś doniesień prasowych może być inwencja jakiegoś tam urzędnika. Że wszcząć no natomiast tak, natomiast no robi się taki, wiesz, matrix, rozumiesz, nie? Że mamy oficjalne dane i nieoficjalne dane i trochę to przypomina, że wiesz, za moment mówiłem, że doprowadzimy do tego, że będą oficjalne ceny i nieoficjalne ceny, oficjalne produkty, które będziesz mógł zakupić sumie, i nieoficjalne, które też będziesz mógł zakupić. Tylko czyli w sumie to już jest takie, bo jak spojrzysz na Rostat, no to jakiś rodzaj chleba jesteś w stanie gdzieś kupić za tyle, wszystkie inne są dużo drożej, masz te oficjalne i nieoficjalne. Tak. To już tak wygląda. Tak samo te konserwy oficjalnie możesz kupić za tyle i tyle, nieoficjalnie za tyle i tyle otwierasz, a tam niekoniecznie jest dokładnie to, co ty chciałeś. Masz tą konserwę niespodziankę tak zwaną, nie? Że jak tam będzie ta ryba, to jest niespodzianka, można powiedzieć. Tak, że tak. Nieznana biologiczna zawartość, tak to myślę. Tak, tam był taki. Znaczy zawartość nieznanego, biologiczna zawartość nieznanego pochodzenia, tak? Możesz taki raport był, tak. Tak, nie mogli zidentyfikować żadnej ryby, tak. Nie wiadomo, ale że jest biologiczna zawartość, tak? Tak. No dobrze, mam nadzieję, że te informacje wam się spodobały. Jest to w sumie uzupełnienie tego, co raportowaliśmy od dłuższego czasu. Dwie ważne rzeczy, chleb drożeje, mięso drożeje i to są dane od początku roku, czyli 30%, 20% w kwartał, dużo. No, czekamy na takie następne, właśnie cukier podstawowy, alkohol też już zdrożał, jakbyście pytali, papierosy też zdrożały, jeżeli chodzi o ten rok. Natomiast te moim zdaniem ceny się nie zatrzymają, nie wystraszyły się tych stóp procentowych, bo to jest też ciekawe, że te stopy procentowe nie robią wrażenia na cenach i każdy jak gdyby na kredytobiorcach też nie robią wrażenia. Na kredytobiorcach nie. To też jest Matrix, Matrix, wiesz, stopy. Oni mówią tanio, 16, tam 18 kredyt, tanio biorę, tak? Jak dają, to biorę. Gorzej jest, że nie mogą dostać i to akurat hamuje te kredyty, a nie to, że stopy są wysokie. Jedynie gdzie widzimy, no to częściowo w przemyśle cywilnym, w leasingach, tak, mamy pewne zatrzymanie, ale już tam, gdzie coś produkujemy dla wojska, to oni mówią, doliczamy do ceny i tyle, i jedziemy dalej. No dobrze. A więc tu nie mamy tego wyziębienia gospodarki, na którym zależało bankowi centralnemu i mamy tą gospodarkę mocno cały czas przegrzaną, w sumie już mamy kwiecień, stopy od sierpień, wrzesień, no już za moment będzie rok, a efektu nie ma, trochę mniej gotówki na rynku, ale tu rząd z weteranami dosypuje. Ale zaraz, czy to też nie jest jakiś Matrix? No jest. Że teoretycznie mniej tej gotówki jest, a praktycznie może jest jej więcej, bo tu te dane mogą być tak jak w Rostacie. Tak, wiesz? No tu powoli zaczynamy właśnie, no i to jest też problem zmieniania tych danych, tak, że nawet jak patrzysz na dane, to musisz się zastanawiać, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, o ile nawet jak jedna instytucja patrzy na dane innej instytucji, to nie może ufać. Tu jest ten musi problem. Musi dzwonić, nie? I słuchaj, to które to są te dane? Ile tam podniosłeś? Tak. Ile tam? 20? Bo tak ja tak... No 7, no ale czekaj, ale dla mnie to ile? Tak, no 34, no okej. No trochę tak może być, bo wiesz, jakiekolwiek analizy, jakiekolwiek prognozy jest trudno w takim środowisku przeprowadzić, nie? Nie możesz ufać niczemu i nikomu. Powiem ci, że dobrze, że zaczęliśmy te programy tak prawie rok temu, bo na tym etapie to my śledząc to... Tak, próg wejścia byłby trudny. Tak, w tym momencie to tak. Mam Sankcje nadzieję, nie działają, jest bardzo dobrze, wszystko, gospodarka pędzi, produkt krajowy się rozwija. Chleb spada, tylko 2%. Eksport, spada import, ale się rozwijamy. I wypłaty w górę. Tak.
Tak, inflacja się zmniejsza i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie. Myślę, że temat wyczerpaliśmy, nie będziemy przedłużać. Jeżeli macie jakieś komentarze lub opinie, dajcie znać pod spodem, pod filmem. A my dziękujemy już z naszej strony i zapraszamy ponownie w kolejne dni. Trzymajcie się. się. Cześć.